Cześć, tutaj Kawiak Jones i zapraszam do 6. części filmu, w którym pokazuję, jak spełniłem swoje wieloletnie marzenie, a mianowicie wizytę w paryskich katakumbach. Spędziłem tam ponad 100 godzin i w tym odcinku, po prawie dobie spędzonej pod ziemią, po raz pierwszy kierujemy się w kierunku powierzchni. Zdradzę Ci również, w styczniowym wydaniu którego czasopisma będziesz mogła przeczytać artykuł napisany przez towarzyszącego mi Coltsida. Zapraszam do oglądania. Generalnie doszliśmy tutaj do miejsca, chciałem zrobić skrót, ale nie wiedzieliśmy, że będzie zalany. W związku z czym ta sytuacja skończyła się tak, że możemy mieć tu albo 100 metrów przez wodę minimum, albo 500 metrów naokoło bez wody. Chłopaki zakładają wodery i będą szli przez wodę, a ja spróbuję się przebić ponad nią. Także zobaczymy, mam nadzieję, że nie spadnę, plecak na brzuch, żeby mnie nie haczył po suficie. No i lecimy. Bardzo blisko tego miejsca znajduje się sala, w której mieliśmy imprezę powitalną. Z przyczyn wiadomych nie mogłem wtedy robić ani zdjęć, ani nagrywać filmów, ale mam wspomnienia i to nie byle jakie. Niecodziennie muszę przemaszerować aż godzinę drogi pod ziemią, żeby dotrzeć do miejsca, w którym ktoś, kto przeszedł dokładnie ten sam odcinek, taszcząc ze sobą składaną kuchenkę, patelnię oraz garnki, poczęstuje mnie na powitanie pierwszorzędnym fondue z jeszcze dymiącymi ziemniakami i skwierczącym boczkiem. Do 4 nad ranem poznawałem katafili i rozmawiałem z nimi o zasadach panujących pod ziemią oraz o ich nienawiści do turystów, za którego mnie na szczęście nie uważali. A było tak z dwóch powodów. Pierwszy to moje znajomości i osoby, które mnie tu zaprosiły. Drugi zaś, z którego jestem o wiele bardziej dumny, nawet katafile nie schodzą pod ziemię na 5 dni, a już na pewno nie za pierwszym razem. Okazało się, że zalany odcinek nie miał więcej niż 100 metrów długości. I okazało się, że to była dobra decyzja, chłopaki ściągnęli wodery, ja przyszedłem na bokach razem z kolegą. Także mieliśmy 100 metrów przez wodę, albo 500 metrów przez ten i bardziej się opłaciło rzeczywiście przejść tędy. Bo teraz jesteśmy w okolicy miejsca, do którego wczoraj doszliśmy, gdzie mieliśmy naszą imprezę powitalną, że tak powiem. Od tej imprezy powitalnej do wyjścia jest 45 minut, a my jeszcze musimy zahaczyć przecież o miejsce, gdzie mamy schowane torby, a nie chcieliśmy spać tam, gdzie jest impreza, bo tam się nie zaśnie. Także kierujemy się teraz tam, gdzie mamy torby. Mam nadzieję, że uda mi się to znaleźć. Znaczy, mam nadzieję, że na pewno mi się uda znaleźć. Nie ma innej opcji, żeby się nie udało. Opowiadałem już o glazurniku. Tutaj mamy jakiegoś, nie wiem, jubilera, który wkłada sobie tutaj kryształki po prostu pod ziemią i zostawia w jakichś fajnych miejscach. No ale oprócz tego są też graffiti, których jest tutaj cała masa. Tutaj mamy całego mema przerysowanego. Nie wiem, coś tutaj jest napisane o katafilach, ale nie jesteśmy w stanie tego rozczytać i zrozumieć. W każdym razie najstarsze graffiti znalezione w całych katakombach jest bodajże z 1680 roku, nie? Graffiti, no wtedy tam ołówkiem czy jakimś rysikiem, kurde, dupali, a nie farbą, no ale takie jest najstarsze potwierdzone, nie? Także no historia graffiti w tym miejscu, no to już sięga ponad 300 lat, także całkiem sporo. Katakumby słyną też z podziemnej sztuki. Wielu katafili schodzi tu tylko po to, by rzeźbić, dekorować lub malować korytarze. Nie mówię tu o bzdetnych tagach czy bazgrołach na ścianach, które niestety dominują, tylko o setkach, jeżeli nie tysiącach, wartych uwagi rzeźb, posągów, obrazów oraz graffiti, które napotkałem pod ziemią. Temat podziemnej sztuki w tym miejscu jest bardzo rozległy, a ze mnie żaden koneser. Dlatego odsyłam Cię do prawie godzinnego filmu, w którym katafile opowiadają o sztuce, imprezach oraz o podziemnej wojnie graficiarzy z ich przeciwnikami. Ten film był jednym z pierwszych, jakie zobaczyłem o tym miejscu. I to dzięki niemu wpadłem na pomysł przyjechania tutaj. No i teraz zobaczymy, czy nasze rzeczy ciągle tam są. Gdzie były, jakie schowaliśmy. No i dobra, panie Kawiak, to jest twoja chwila prawdy. Mamy! Nikt nas nie okradł, zobaczcie. Jakbyście nie wiedzieli, że coś tam wsadziłem, to nawet byście nie wiedzieli, że coś tam wsadziłem.
Wszystko do zabrania przez 4 osoby, nie? Przez wodę powyżej kolan. Fajnie byłoby się nie zmoczyć w ogóle tam, nie? No dobra, plecaki spakowane. Mój telefon będę... Znalazł się w ogóle znalazca mojego telefonu, także będę go musiał jakoś odebrać. O. No, a my teraz będziemy musieli w woderach przez wodę powyżej kolan przejść. Mamy 45 minut dobrej drogi do wyjścia, także trochę czasu nam to zajmie. Mam nadzieję, że coś mi się uda nagrać po drodze, bo to nie da się nagrywać tego wszystkiego, bo raz, że materiału będzie za dużo, a dwa, że mamy też inne rzeczy do roboty, na przykład ruszanie się, nie? Także tak to wygląda, każdy ma po 2 plecaki albo jeden niebitny, no i ciśniemy. No i tutaj mamy zamurówkę betonową, ściana z boku jest rozkuta i to wszystko, co mam na plecach, bo muszę teraz tutaj jakoś przepchać, zresztą nie tylko ja, ale i wszyscy. Także stwierdziłem, że tutaj nagramy, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Opa. O. No i z powrotem ubieranie tego wszystkiego na plecy, nie? Betonowe bariery buduje miasto, aby zniszczyć sieć tuneli i ograniczyć ich rozmiar. Kilkadziesiąt centymetrów betonu to nie lada przeszkoda, ale na szczęście boczne ściany są z wapienia, dzięki czemu praktycznie każda betonowa blokada posiada ciasny, ale objazd. Katafile nazywają takie objazdy chatier i przetłumaczyli mi to słowo jako otwór dla kota w drzwiach. Jak odkryłem w momencie pisania tego odcinka, wyraz ten ma też inne znaczenia. Ale wracamy pod ziemią. W kolejnych kilku minutach filmu musiałem się trochę nagimnastykować, bo kamerę przejął katafil i zamiast nagrywać zwykły film, przypadkowo nagrał jakiegoś timelapsa. Także proszę, wybacz mi to niedociągnięcie. Warto w tym miejscu też dodać, że właśnie minęliśmy skrzyżowanie 5 dróg, które jest wyśmienitym przykładem na to, dlaczego w pewnych miejscach nawiguję używając kompasu. Minęło chyba 19 godzin, od kiedy tu jesteśmy i pada mi pierwszy zestaw baterii w czołówce. Jesteśmy już strasznie wyczerpani, bo zobaczcie, wszyscy my tu idziemy. Ja mam 30 kg na plecach i 15 na brzuchu. Zostało nam 30 minut do wyjścia. Ze wszystkich z nas się już leje, a ja po raz pierwszy dzisiaj poszedłem złą odnogę. To jest taki odcinek na mapie, że co chwilę odnodzą od nogi i po prostu po 6 czy 7 godzinach nawigowania pierwszy raz się pomaliłem i dopiero kompas mnie sprawdził, że źle wszedłem. Także udało nam się wrócić na szczęście na porządną drogę i kierujemy się teraz do wyjścia. Przed nami najbardziej zalany kawałek. Później będzie już trochę bardziej mokro, ale już nie aż tak wysoka woda. No i za 30 minut powinniśmy być na powierzchni, w końcu, nie? Później musimy przejechać kawałek Paryża i wchodzimy do kolejnego systemu. I co tam będzie w tym systemie? Kino. Będziemy oglądać film w kinie. Będziemy oglądać film o nazistach w kosmosie, w kinie, w katakumbach. Dobra, idziemy dalej, bo po prostu leje się ze mnie. Już bym chciał po prostu wyjść. Chociaż, ale tylko na chwilę, nie? Nie tak na to długo. Spać i tak będziemy tutaj jeszcze raz. Właśnie dochodzimy do tego bardzo mokrego kawałka. Ja już praktycznie po wczorajszym zalaniu się wyschłem. I mam nadzieję, że tym razem się nie zaleje, także chowam mapy w kieszeń. Najgorsze jest to, że muszę tam przejść w tych 2 plecakach. Jakbym nie miał tych 2 plecaków, to bym sobie tam dosłownie przeskoczył nad tym. Ale w tych 2 plecakach będzie trochę lipa. Tutaj kolega ma mnie nagrywać, zobaczymy, czy nie będzie się to kosztem jego suchości, że tak powiem. Nie wiem, czy w ogóle widzicie, jaka ta woda jest błękitna, taka turkusowa, karmazynowa, nie wiem, nawet nie znam się na tych kolorach. Teraz już wiem, że karmazynowy kolor to nie jest. A jeżeli chodzi o tunel, to musiałem poruszać się po krawędziach, gdyż w samym środku woda ma czasami ponad metr głębokości i można się nie tylko poważnie zamoczyć, ale i potknąć o kamienie, którymi usłane jest dno. Takie potknięcie mogłoby się skończyć wpadnięciem do wody razem z torbami, a to oznaczałoby koniec naszej wyprawy. Dobra, pierwsza woda zaliczona. Jezu, jak się ze mnie leje, nie? Chyba wskoczyłem do tej wody tylko dla ochłody. A jeszcze jak wczoraj tędy szliśmy, to ktoś tu odpalił świecę dymną, żeby było fajniej. Także fajnie się szło. Na początku myślałem, że świece dymne używane są przez katafili do straszenia turystów oraz przy ucieczkach przed policją. Jak się szybko miałem przekonać, katafile używają tych świec również do zabawy i urozmaicenia.
Idąc w drugą stronę minęliśmy sporą ekipę, z której ktoś po prostu podpalił świecę i cała ekipa razem z nami musiała pokonać ten odcinek z widocznością nie przekraczającą 1 metra. Mi nie robiło to różnicy, ale Bartek i Coltseed, którzy dosłownie 2 godziny wcześniej pierwszy raz w życiu zeszli pod ziemię, z pewnością zapamiętają to przejście na długo. Zwłaszcza, że zupełnie inaczej idzie się przez mgłę na stojąco po równym terenie, a zupełnie inaczej w takim miejscu. Kolejna świeca dymna zapłonęła, ku naszemu zaskoczeniu, w pomieszczeniu, w którym mieliśmy imprezę powitalną. I tak sobie siedzieliśmy skonsternowani, w chmurze dymu, jedliśmy fondue i zapijaliśmy francuskim winem, rozmawiając z katafilami. Na samym końcu dodam tylko, że dym ze świec dymnych nie jest ani szkodliwy, ani gryzący. Są takie chwile, że myślę, że naprawdę pojebane sobie hobby wybrałem. Powiem wam, że to jest właśnie taka chwila. Jeszcze bez tych plecaków to jak cię mogę, ale nie w nich. Pojebane to nie znaczy, że złe, a moment słabości dość szybko minął, bo w końcu doszedłem do końca i mogłem chwilę odpocząć, rozkoszując się widokiem kolegów, którzy ciągle walczyli. O Jezu, przyszliśmy? W końcu zaczyna się sucho. Zostało nam teraz 20 minut do wyjścia, ze mnie się już po prostu leje. I okazuje się, że można to przejść suchą nogą, bo poprzednią stroną mnie strasznie zalało, ale dlatego, że dowodery mi się obsuwało poniżej kolan. Także tym razem mi się udało, mam nadzieję, że kolegom, którzy jeszcze przychodzą, też się uda. O, Matko Boska, chwila odpoczynku. Jak tam, co ci się urwało z tego plecaka? Nie? No, Nic, Jankowi się urwało. co się urwało? Szelka. 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 A to ja tam idę do niego, bo on ma 2 plecaki No. tam. Wydaje mi się, że byłoby dobrze. Jankowi urwała się szelka od plecaka, ma 2 plecaki i tam utknął. Także, no kto ma po niego pójść jak nie? Jak już wspominałem, w pierwszym odcinku zadaniem Janka, czy jak to woli Coltseeda, czy jak to woli Jose, było napisanie artykułu z tego wyjazdu. I tu mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo tekst już powstał i ma prawie 10 stron, więc jest co czytać. Cały reportaż pojawi się w styczniu, na łamach najstarszego w Polsce czasopisma podróżniczego Poznaj Świat. Ale muszę Cię tu ostrzec. Może tam być kilka spoilerów, więc jeżeli nie chcesz sobie zepsuć niespodzianki, to poczekaj. Za jakiś czas nareszcie skończę swoją stronę internetową i opublikuję na niej ten tekst lub link do niego. Ale nie wiem kiedy to będzie, bo zamiast kończyć stronę, to ciągle montuję filmy z katakumb. Teraz mamy długą prostą, później skręt w lewo, skręt w prawo i będzie wyjście. Wyjście oczywiście nie nagrywam, także ten odcinek już niedługo się skończy. Postaram się jeszcze z Wami nagrać tutaj parę fajnych przejść i tak dalej. Natomiast co jest jeszcze warte do zauważenia, to jest to, co znajduje się w tamtym rogu. Czyli 2 rowery, którymi ktoś kiedyś widocznie tędy musiał sobie jeździć, nie? Musieliśmy nagle skończyć nagrywanie, bo nagle w tunelu pojawiły się światełka i ludzie się zaczęli do nas zbliżać. Nie, żeby byli niebezpieczni, ale jakby zobaczyli kogoś z kamerą i w ogóle, to podejrzewam, mogłoby się to skończyć inaczej. Dlatego tutaj z tym nagrywaniem trzeba bardzo uważać. No i generalnie z spotykaniem obcych ludzi trzeba uważać, bo mogą być bardzo różni i może się to wszystko bardzo różnie skończyć. Dlatego mimo, że ja się bawię świetnie, to nikomu nie polecam robienia dokładnie tego samego, nie? Ani nawet chociaż trochę tego samego. To trzeba mieć naprawdę nierówno pod sufitem i też się trochę trzeba przygotować, no i trzeba znać odpowiednich ludzi, bez których ja bym tutaj po prostu nie wszedł, nie? Bo to, że ja sobie chodzę i nawiguję z mapą, to jest pikuś, bo obok mnie jest cały czas ktoś, kto i mówi, że jak się machnę, no to mnie nie poprawia i tak mi się zdarzyło tylko raz, aczkolwiek liczył na raz na godzinę, wyszło raz na chyba 8 godzin. Także jest cały czas całkiem ładnie. No, my idziemy jeszcze kawałek do wyjścia, jeszcze trochę Wam tu pokażę, natomiast tak jak mówię, przy wejściu kamerę włączamy i prawdopodobnie skończymy ten odcinek. Wczoraj, jak się zorientowałem, że zgubiłem telefon, to biegłem tutaj chyba z 20 na godzinę normalnie, nie? Żeby tylko jak najszybciej dotrzeć do wejścia, gdzie mógł mi wypaść. No i nic nie znalazłem. Także miałem trochę wczoraj lipę. Ale dzisiaj odezwał się ktoś, kto go znalazł. Katafil w katakumbach, znalazł telefon. Po czym wszedł na mojego WhatsAppa, napisał do nas. No i mam w środę prawdopodobnie jechać do niego, do jakiejś wioski pod Paryżem, to odebrać. A jeszcze jest taka sytuacja, że jak wyjdziemy, to dopiero będę mógł to potwierdzić. Także jesteśmy już coraz bliżej wyjścia. No i zobaczymy, jak to będzie. Fajnie byłoby dostać mój telefon, nie? Bo trochę się wkurzyłem na samą myśl, że go zgubiłem. Mimo, że go nie lubię, tego kata. No ale to by się wiązało z wydatkami czasowymi przede wszystkim, nawet nie pieniężnymi, żeby to wszystko, co tam na nim było, odbudować.
Ale nacieki. Jak tam, Janku? Pierwsze 20 godzin spędzone pod ziemią w życiu? Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos bezpieczeństwa. No to powiedz, chętnie się wysłuchamy wszyscy. Możecie czasem nie wiedzieć, że macie klaustrofobię, bo nigdy was coś takiego nie spotkało. Ja całe życie byłem święcie przekonany, że kurczę, że no nic nie jest w stanie mnie złamać. Ani upały, ani dżungle, ani duże wysokości. A okazało się, że dopadło mnie klaustrofobią. Miałem 2 ataki paniki, ale to nikomu nie polecam tego. Naprawdę nikomu nie polecam. Zastanówcie się, jakbyście chcieli gdzieś wchodzić w jakieś takie niskie dziury, jak kolega. Weźcie pod uwagę, sprawdźcie sobie najpierw, czy przypadkiem nie macie tego cholerstwa w głowie, bo nie polecam. A co u Bartka? Brakuje tylko stripteaserek. Stripteaserek brakuje? Tak. A wiesz, że twoja żona będzie to oglądać? Wiem. Dobra, zbliżamy się już do wyjścia. Jak mówiłem, wyjścia nie będę nagrywał. Tym zakończę ten odcinek, ale już nawet nie wiem, czy to jest 3., 4. czy 5. odcinek. Zupełnie nie mam pojęcia, w jaki sposób to potnę. Jestem padnięty, leje się ze mnie, jesteśmy spóźnieni, od samego początku jesteśmy na wszystko zawsze spóźnieni. Teraz kieruję się do wyjścia, może jeszcze zrobię jakieś malutkie tam ujęcie przebłyskowe czy coś, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądam, jak się cieszę, jak wyjdę. Ale nie chciałbym tego obiecywać, bo po prostu jest to... No, jakby nie to, na co się umawiałem tutaj, nie? Bo tutaj przynajmniej najważniejsza zasada polegała na tym, że nie pokazujemy wejść. Także... Wydaje mi się, że to wszystko. Jeżeli nie, to coś tu jeszcze wkleję. Jeżeli tak, no to dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Kamera pokazuje 95 nagranych filmów, jak na 20 godzin jest całkiem spoko. My doszliśmy do wyjścia, także przeżyliśmy pierwsze 20 godzin pod ziemią w katakombach. Na oko przyszliśmy, Jezu, nie wiem, 20 km, jak nie więcej. Spokojnie, nie? Myśmy przecież chodzili cały czas tą i z powrotem, nie? Jesteśmy wszyscy padnięci. Jedziemy teraz na drugi koniec miasta i pakujemy się znowu pod ziemię do innego systemu. No a ja tak jak mówię, mój plan nie zobaczenia wieży Eiffla i nie spania w hotelu przez 5 dni w Paryżu jest jak najbardziej w mocy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.